Buongiorno, Sera, or how would Google Translate said. I added this English introduction to my video because I met online with author of this book, Barbara Baraldi, and we have small conversation on Instagram, also on her previous book, Season of Spiders, as I recall it. I added Italian subtitles, so I will do the same here. Ale już przejdźmy na język polski. Zapraszam Was do wysłuchania mojej opinii na temat książki Ogień. Opowieść o Janis Joplin. Zapraszam. Książka ta, dostałem ją w ramach współpracy z wydawnictwem Letra, które wysłało mi jeszcze dwie inne książki, których recenzje możecie znaleźć na moim kanale. Spakuję to wszystko w playlistę wydawnictwo Letra i tam będziecie mogli każdą z nich wysłuchać. Jeśli uda mi się kontynuować współpracę z wydawnictwem, to oczywiście będę wrzucał kolejne i kolejne książki. No ale dobra, myślę, że nie mogę już tak przedłużać, już prawie 2 minuty gadam. Zapraszam w takim razie na intro. Okej, witam już Was w pierwszej części mojej recenzji. Recenzja będzie dzielić się na cztery części. W pierwszej części opowiem o tej książce, tak 5-10% z niej będę opowiadał. Oczywiście bez spoilerów lub możliwie z najmniejszą ilością spoilerów. Następnie zwykle dodaję cytaty z książki, ale tym razem nie przygotowałem niestety żadnych, bo czytałem to po prostu bez żadnego markera ani takich karteczek, które wkładam, więc mimo że tam jest trochę fajnych cytatów, to nie mam dla Was ich dzisiaj. W trzeciej części będzie moja krótka opinia, mini recenzja, a na końcu oczywiście podam wynik w skali od 0 do 10, no bo te moje recenzje pojawiają się na serwisie Lubimy Czytać. A w czwartej części całości będzie opowieść o tym, o co chodzi z moją współpracą z studiem Marfisz Marka Malmana i oprócz tego krótkie ogłoszenia parafialne o tym, co tam się zmieniło ostatnio w karcie społeczności na moim kanale. Jeżeli ktoś z Was tam nie był, to gorąco go zapraszam. W każde takie części od soboty do środy można tam mieć wpływ na to i to realny, jak wygląda kanał i co tam się u mnie dzieje. No dobra, no to przejdźmy do samej książki. Poprzednia książka to był Sezon Pająków. Być może ją źle tam zatytułowałem, jak mówiłem po angielsku, ale mam nadzieję, że nie. W tej chwili tak na gorąco, nagrywając to na jednym rzucie, nie jestem w stanie sobie przypomnieć. W każdym razie autorka jest Włoszką i tym razem bierze na tapet temat Janis Joplin, która była bardzo znaną śpiewaczką, tam chyba lata, nie wiem, 50., 60., 70. To były te jakieś tam jej lata najbardziej działania, może to jest 80. i życia. Musiałbym zerknąć do Wikipedii, no ale już darujcie, że tak powiem, mogę to potem sprawdzić, albo zachęcam, żebyście sami sprawdzili. No te jej piosenki nie zestarzały się jakoś tragicznie, są takie w miarę okej, brzmią jak ballady. I w każdym razie mamy tu do czynienia z opowieścią o jej życiu
jednakże nie jest to stricte biografia. Nie odnosi się tam do jakichś, może kluczowe momenty z jej życia pokazuje, ale nie odnosi się tak 1:1 do wszystkiego, co tam się dzieje. Wiadomo, są potworzone wszędzie dialogi i tak dalej, więc po prostu czyta się to jak powieść. Zaczynamy standardowo od początku życia, od młodości, od tego, że nasza właśnie przyszła gwiazda pochodziła z takiej niższej klasy średniej, z dość biednego domu, mimo wszystko w Teksasie mieszkała, było bardzo patriarchalnie i tak też ją tam wychowywali. W sumie ona się sama uważała za osobę dość taką brzydką, pryszczatą i bez wielkich talentów i bardzo się źle uczyła w liceum. Była takim szkolnym popychadłem i zasadniczo miała średnią, taką bardzo słabą akceptację od pewnego momentu u swoich rodziców, no ponieważ jej matka również była bardzo surowa dla swoich dzieci i bardziej faworyzowała jej siostrę, która była ładna, mądra, poukładana, miała jasne plany na przyszłość, takie, że chciała mieć męża, dzieci itd., itd. Matka kiedyś sama była śpiewaczką, odeszła bodajże z powodu raka tarczycy i pewnie z tych powodów, z jakichś lęków bardzo cisnęła i nie chciała, żeby Janice była śpiewaczką i żeby grała na fortepianie, więc ostro ją tam cisnęła. No i zasadniczo to bardzo, bardzo wkurzało naszą bohaterkę i postanowiła ona pojechać do bardzo znanego ośrodka dla hipisów, który mieścił się bodajże w San Francisco. Chyba nie w Chicago, tak na 90% pewien jestem, że to było San Francisco. No i tam wyjechała, super śpiewała i tak dalej. Jakby się podłączyła pod zespół Big Brother, który oczywiście nie miał nic wspólnego z tym programem, który się pojawił kilkanaście czy 10 lat później. No i oczywiście szybko szła w picie i w używki, bo no pewnie miało to jej jakieś tam kompensować jakieś braki, sprawiać, że się będzie czuła lepiej. No więc w sumie mocno w to szła. I następnie oni żyli, ten jej zespół, w takiej jednej wielkiej komunie. Ona była sama, tam byli faceci głównie, ale też przychodziły ich dziewczyny. No i jakby działy się rzeczy i w tym miejscu lepiej to zakończyć, bo zdradzę wam po prostu za dużo i zacznę iść za bardzo dalej w tą książkę. Jeśli chodzi o cytaty, to tym razem cytatów dla was nie mam. Ale jeśli chodzi o moją ocenę, czyli ta trzecia część z 4 całej recenzji, no to mogę powiedzieć, że w porównaniu do sezonu Pająków to był to zupełnie inny typ książki. Autorka pokazuje, że sprawdza się w obu jej rodzajach, zarówno jeśli chodzi o stworzenie takiej stricte kryminalnej intrygi, jak i w takiej fabularyzowanej biografii. Oba są super. No i przede wszystkim autorka ma naprawdę świetny dryg do tego, żeby tworzyć, oddawać klimat miejsca, czasu, że po prostu czuje się, że jest się w tych latach 70., w tej Ameryce hipisów i tak dalej, i tak dalej. Osobie, która nie zna, tak jak ja na przykład nie znałem nic o Janis Joplin wcześniej, no to zasadniczo myślę, że ta książka będzie ok, w sensie nie potrzebujecie jakiejś poprzedniej wiedzy, żeby po nią sięgnąć, a też powiedzmy, że true fani będą
mieli powody do ekscytacji, bo będzie tam jakieś tam fragmenty o tym, jak to ona wymyśliła jakąś książkę, znaczy jakąś piosenkę, albo te jej poszczególne momenty z życia. Także jest, myślę, całkiem okej. Moim zdaniem z czystym sercem można dać tej książce ocenę 8/10, więc dość ją polecam. Link będzie w opisie. Zachęcam gorąco do sięgnięcia po nią. I to wszystko, moi drodzy. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Zachęcam Was do lajkowania, subskrybowania, udostępniania i komentowania. A jeśli ktoś ma jeszcze chwilę, to oczywiście zapraszam do pozostania po outrze na małe ogłoszenia. Cześć! Okej, witajcie już w outrze. Także książkę odkładam, powiedzmy, gdzieś tu, żeby mi nie przeszkadzała. Jeśli chodzi o Marfisza, to oczywiście większość z Was już pewnie wie, ale może jeżeli ktoś pierwszy raz by słuchał tego po jakiejś przerwie czy coś, ale pierwszy raz tu jest, no to Marfisz, Studio Marfisz, Marek Malman. Jest to strona, na której publikuję jakby moje recenzje również, tam ze skrócona część opisu YouTube'a plus link do recenzji, ale oprócz tego tam są fajne książki w dobrych cenach. W wakacje jest teraz, ja nagrywam to w wakacje, jest promocja, ale być może jak wy wejdziecie, będzie jakaś inna promocja. Są tam też inne teksty, także jest to, myślę, interesująca platforma. A oprócz tego, od soboty do środy, co tydzień w tydzień, ja podaję Wam 3 książki, które przeczytałem, a Wy wybieracie, którą recenzję chcecie zobaczyć jako następną i w ten prosty sposób jakby macie wpływ na to, w którą stronę ten kanał będzie szedł, jakich książek będzie więcej i co się ukaże jako następne. Na ten moment jest to jakby feature dla każdego z widzów, żeby się nie bawić w żadne patronajty czy wspieranie, bo się wspieram jakby z własnej pracy poza YouTube'owej. No i to wszystko. Dzięki, do zobaczenia i zachęcam do wysłuchania jeszcze reklamy od Marka. Cześć! Cześć, witam Cię w najgłębszych odmętach mojej recenzji. Jesteśmy już po tym, jak opowiedziałem Ci o książce, następnie podrzuciłem parę cytatów, a na zakończenie dałem swoją opinię i swoją ocenę. A także jesteśmy już po tym, jak zachęciłem Cię do komentowania, czyli jest już po ciemnym ekraniku. Czemu zabrałem Cię aż tutaj? Jesteś pewnie jedną z 10% ludzi, które oglądają recenzję do końca. Mianowicie mamy, z tej strony nowego sponsora danego odcinka albo danych odcinków. Jest to Studio Marfisz, z którym podjąłem współpracę i w którym będą się ukazywały moje recenzje, a właściwie takie trochę embedy tych recenzji. No i to w sumie tyle. Więcej powie Marek, który się pojawi jeszcze po mnie na zakończenie. A ja dziękuję Ci, że obejrzałeś tą recenzję. Obiecuję, że po kilku odcinkach postaram się już zdjąć te dodatkowe niecałe 4 minuty, które będą wydłużały niepotrzebnie odcinek. Dzięki, cześć. Dzień dobry, moi drodzy, przychodzę do Was dzisiaj z wesołą, bardzo wesołą
wiadomością dotyczącą księgarenki Marfisz, tej mojej księgarenki, za pomocą której sprzedaję swoją trylogię fantasy Król Myśli oraz thriller Cień Przeszłości. Otóż, moi drodzy, księgarenka Marfisz, mikrozespół do wielkich zadań, zostanie już niebawem, w ciągu kilku najbliższych dni, powiększony o kolejną osobę. Dołączy do nas znany z internetu pod pseudonimem Skrajnie Skończony pan Dawid Gawałkiewicz, recenzent książek, przeróżnych książek. Pan Dawid Gawałkiewicz napisał kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy recenzji książek. Takie wzmocnienie naszego zespołu z pewnością sprawi, że poziom księgarenki podniesie się bardzo wysoko i będziecie Państwo chcieli coraz częściej korzystać z tych materiałów, które tam w tej księgarence są publikowane. Już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza, jego nowo przeczytanych książek. Ja także tutaj sugerując się tymi recenzjami pana Dawida, dołączam do tego moje recenzje, ale to nie wszystko. Otóż zapraszam Was, zapraszam tych, którzy mnie oglądają tutaj na kanale YouTube, którzy śledzą moje poczynania, zarówno jako pisarza, jak też youtubera, czy też człowieka, który publikuje swoje treści na różnych portalach społecznościowych. Zachęcam Was do wsparcia naszego zespołu, do dołączenia naszego zespołu. Macie pomysł na jakieś teksty, na opowiadania, wiersze, recenzje? Ja bardzo chętnie to wszystko opublikuję na stronach księgarenki Marfisz. Zapraszam gorąco. Już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza. Jak również moje skromne, też z serii filmów, które prezentuję nadal na swoim kanale w Świecie Króla Myśli, z serii filmów, książki, które czytam. Zapraszam gorąco na stronę księgarenki Marfisz. Tutaj będzie się coraz więcej działo. Taki jest plan, a ja lubię swoje cele osiągać.